Halo, dzień dobry. Myślę, że już możemy pomału zaczynać nasz webinar. Jest 11:00, ale ta minutka, którą damy tym, którzy się jeszcze z nami łączą, myślę, minie w trakcie tego, kiedy ja będę pytał, czy mnie słychać, czy mnie widać. Ja osobiście, Piotrek, mogę potwierdzić, dobrze Cię widać i dobrze Cię słychać. Patrzę na czat jeszcze, czy ktoś Jeszcze na czacie zweryfikujmy, tak jest. Państwo piszą, że wszystko słychać i widać, więc Fajnie. myślę, że jest ok. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Już nas sporo do webinaru dołączyło, także myślę, że rzeczywiście będę zaczynał. Tylko sobie tutaj poprzełączam tak, żeby to wszystko było dla mnie też wygodne do prowadzenia. Plan naszego dzisiejszego spotkania, właściwie temat naszego dzisiejszego spotkania, jak dobry jest Twój plan na nieplanowany postój, to jest tytuł, to jest temat, który właściwie wymyśliliśmy, na który wpadliśmy w trakcie, kiedy zajmując się cybersecurity i dochodząc też do tego elementu związanego z cybersecurity, elementu związanego z backupem, zobaczyliśmy, jak ważny ten temat backupu jest również w tych środowiskach OT, jak wiele pytań się z tym backupem związanych pojawia i postanowiliśmy też zaproponować spotkanie właśnie z tym backupem związane, taki webinar, na którym parę słów właśnie o rozwiązaniach dotyczących backupu chcielibyśmy powiedzieć. Dobrze, myślę, że tutaj już się większość tych, którzy planowali, dołączyła do nas. Rzecz, którą chcę też powiedzieć, popatrzmy sobie na agendę tego naszego spotkania, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka i wiedzieli, jak to się prawdopodobnie rozłoży w czasie, chociaż różne rzeczy tutaj się mogą wydarzyć. Najbardziej tutaj nieprzewidywalna jest sesja question and answers, więc zobaczymy. 11:00 rozpoczynamy nasz webinar. Chciałbym też przedstawić gości, ponieważ z naszej strony jest tutaj parę osób. Zacznę może od Justyny, której chyba nie widać tutaj na liście prowadzących, ale Justyna jest osobą, która organizuje tutaj to spotkanie, która będzie dbała o to, żeby zaopiekować Wasze pytania, która nam tutaj też pilnuje tego, żeby wszystko poprawnie działało i żebyście nas widzieli i słyszeli. Jest z nami Michał. Michał to jest człowiek, który reprezentuje nasz dział techniczny i Michał to jest osoba, która gdzieś szczególnie się zainteresowała rozwiązaniami dotyczącymi backupu, które chcemy dzisiaj pokazywać. Michał poprowadzi taką sesję live demo. Jest z nami Daniel. Daniel to jest reprezentuje dostawcę rozwiązania, to jest taki nasz backup, bym powiedział, w przypadku, jeżeli pojawią się jakieś pytania, które będą wykraczały też poza nasze kompetencje, albo będziemy chcieli, żeby właśnie reprezentant dostawcy dopowiedział też coś do tego, co my będziemy prezentować, no to mamy w rękawie takiego asa właśnie o imieniu Daniel. I ja też się przedstawię, Piotrek Grychtał, poprowadzę tą część taką teoretyczną, związaną z wprowadzeniem do backupu i z taką ogólną prezentacją rozwiązania Salvador Technologies. Myślę, że 30 minut to jest to, co potrzebuję, żeby i wprowadzić do backupu i zaprezentować rozwiązanie Salvador, a po tym moim wprowadzeniu myślę, że będzie taki czas też na zadawanie pytań albo na odpowiedzi na pytania. Po tej sesji odpowiedzi na pytania zrobimy sobie live demo, pokażemy, jak rozwiązanie działa w rzeczywistości. Podejrzewam, że podczas live demo pojawią się kolejne pytania, dlatego przewidzieliśmy tutaj gdzieś drugą taką sesję question and answers. No i około 12 chciałbym, ja tutaj mam też czata i podobnież mnie nie widać. Ale dobrze słychać i myślę, że prezentację widać. Jeśli prezentację widać, to poradzimy sobie z tym, że jestem zamrożony jako osoba. Potwierdźcie mi, że widać prezentację, widać wskaźnik i działamy dalej. Tak, Ja osobiście mogę potwierdzić, widać. Dobra, no to działamy dalej. To moją zamrożoną twarzą się nie przejmujemy.
Ze swojej strony, jeszcze a propos pytań, w temacie pytań. Nasz czat jest moderowany. Właśnie Justyna z Michałem też ten czat obserwują, jakie tam się pojawiają pytania. I na pytania, które właśnie pojawią się na czacie, będziemy odpowiadać w tej sesji Questions and Answers, także jeżeli jakiekolwiek pytania się pojawiają, zadawajcie je na czacie, one się pojawią w trakcie tej sesji i na te pytania będziemy odpowiadać. To jest pierwsza taka informacja organizacyjna, ważna. A druga ważna informacja organizacyjna jest taka, że to spotkanie nasze nagrywamy, zdecydowaliśmy się nagrywać. No i to tak tyle, no to w takiej właściwie bardziej formie informacji, no bo o zgodę wszystkich, którzy są tutaj obecni, nie mam jak zapytać, ale myślę, że nie stanowi to dla Was problemu. Wydarzenie będzie nagrywane. Dobrze. Taki drugi podtytuł, przepraszam za to moje dekoncentrowanie się, ale jeżeli widzę tutaj czata i gdzieś na czacie widzę, że mnie nie słychać albo nie widać, no to staram się na to reagować. Podtytuł taki drugi tego naszego spotkania. Odzyskiwanie danych i ciągłość operacyjna w systemach ICS i OT, przemysłowych systemach sterowania i sieciach właśnie komunikacyjnych w przemyśle. Ja już o tej genezie pomysłu na webinar trochę powiedziałem. No, jako Techniska pracujemy z systemami automatyki w przemyśle i z systemami komunikacji w tych systemach automatyki, w tych systemach sterowania, sieciami komunikacyjnymi przemysłowymi, cyberbezpieczeństwem w tych sieciach przemysłowych. Jednym z takich elementów tego cyberbezpieczeństwa, patrząc na przykład na NIST Cyber Security Framework, to jednym z takich elementów ostatnim, ale ważnym jest właśnie backup i to wdrażanie backupu też zawiera się w tej naszej działalności. Tak jak powiedziałem, tych pytań o ten backup pojawia się dość sporo, temat backupu jest dość gorący, dlatego chciałbym się z Wami podzielić takim naszym odkryciem pewnym też, no bo produkt, który będę prezentował, to jest produkt dość specyficzny, ciekawy i w implementacji, i w rozwiązaniu. No i myślę, że sami też ocenicie, ale chcieliśmy się właśnie podzielić tym rozwiązaniem, pokazać, jak ono może funkcjonować. Bardzo prostym rozwiązaniem, a z drugiej strony bardzo funkcjonalnym. Zacznę od takiej historii o tym, jak typowe środowisko przemysłowe wygląda, takie typowe środowisko związane właśnie z automatyzacją procesu. Jakie pojawiają się wyzwania do implementacji backupu właśnie w takim środowisku? Tu po prawej stronie mam taki typowy system sterowania, może nawet jest SCADA, jest PLC, są sieci komunikacyjne, są pola oddalone, wejść-wyjść w tych sieciach, podłączono tych sterowników i ja bym te wyzwania związane z implementacją backupu podzielił na takie dwa obszary, które tutaj z perspektywy tego, co chcemy zrobić, są najbardziej istotne. Pierwsze ograniczenie pierwsza grupa ograniczeń to są ograniczenia związane ze stacjami Industrial PC, z PC-tami, krótko mówiąc, na naszej instalacji. Taka typowa sytuacja w systemach automatyki, dla których cykl życia to jest kilkanaście, kilkadziesiąt nawet bym powiedział lat, 20, to są niejednolite systemy operacyjne, które w trakcie życia właśnie instalacji się rozwijają i pewne stacje upgrade'ujemy, pewne stacje pojawiają się troszeczkę później niż wcześniejsze i przez to bardzo często właśnie na tych naszych systemach sterowania te systemy operacyjne w stacjach komputerowych są niejednolite. Bardzo często też są to wycofane systemy operacyjne, nieobsługiwane przez dostawcę. Patrząc na Windowsy, obsługiwane są właściwie tylko najnowsze wydania, takie Windowsy XP 7 to już są właściwie nieobsługiwane. A jednak bardzo często właśnie te systemy operacyjne też funkcjonują na instalacjach. Bardzo często na tych stacjach IPC mamy do czynienia z takimi zamkniętymi, zamrożonymi środowiskami programowymi. To znaczy, jeżeli tam mamy zainstalowany
serwer wizualizacji na przykład i jest to oparte na jakimś oprogramowaniu tutaj któregoś z dostawców, to raczej dostawcy są niechętni do tego, żeby doinstalować jakieś inne oprogramowanie do takiego serwera, czy nawet do takiej stacji wizualizacyjnej. Niechętnie na to patrzą, dlatego robi się z tego takie zamknięte środowisko, zamrożone środowisko takie programowe, do tego na wycofanym systemie operacyjnym, nieaktualizowanym i to jest takie główne wyzwanie. Do tego się pojawia brak możliwości instalacji oprogramowania, właśnie o którym powiedziałem. I jeszcze na to wszystko nałożone jest to, że takie stacje komputerowe właściwie nie mogą być zatrzymywane, ponieważ w skrajnym przypadku zatrzymanie takiej stacji komputerowej może się wiązać z tym, że zatrzymana zostanie instalacja produkcyjna. Druga rzecz, sieć komunikacyjna. Ten obszar całej sieci komunikacyjnej. Warto wiedzieć, mieć tego świadomość, a nie zawsze ta świadomość jest, że sieć komunikacyjna, ta, która tutaj jest, ja będę korzystał z tego rysunku, z tego schematu, który mam po prawej stronie, ta, która tutaj jest rozrysowana pomiędzy stacjami operatorskimi, a stacjami sterownikowymi, może być, zwłaszcza jeżeli to są jakieś starsze rozwiązania, nie musi, ale może być i należy założyć, że jednak jest, wrażliwa na takie niejednolite dane w sieci. To znaczy, jeżeli tutaj mamy sieć komputerową, tą sieć terminalową, może systemową, pomyślaną jako sieć, po której są przesyłane informacje za pomocą protokołu Profinet, powiedzmy, albo jest komunikacja związana z komunikacją pomiędzy stacją kliencką a serwerem, to pojawienie się innych komunikacji na tej samej sieci może wpłynąć na to, jak działa ta komunikacja podstawowa. Jeżeli tutaj pojawia się jakiś Profinet, powiedzmy tutaj na stacjach wejść-wyjść, jakiś Profinet IRT, deterministyczny czasowo, to wprowadzanie tutaj innej komunikacji niż ta, która jest natywnie przewidziana przez dostawcę systemu, może prowadzić tutaj zakłócenia w tej komunikacji. Z tym się spotykamy. Kolejna rzecz, zwróćcie Państwo uwagę na to, że te sterowniki, które tutaj są podpięte do tej sieci, one przez zwykłe switche tutaj są podpięte i słyszą ten ruch, widzą ten ruch, który jest tutaj generowany na tej sieci. Jeżeli to jest ruch przewidziany przez producenta, to znaczy właśnie ten protokół, niech będzie ten Profinet, o którym już tutaj wspomniałem, to sterowniki ten ruch rozumieją, potrafią go łatwo przyjąć, odpowiedzieć, jeżeli zapytanie jest skierowane właśnie do tego sterownika i to nie wpływa na ich pracę. Natomiast jeżeli, albo wpływa w takim stopniu minimalnym, natomiast jeżeli tutaj się pojawia już dodatkowa komunikacja związana z obsługą innych procesów, to takich IT, właśnie robienie backupu, czy właśnie może jakieś komunikacja związana z kamerami wizyjnymi, to jest częsty przypadek, czy jakieś urządzenia dodatkowe podpięte do tej sieci, to tutaj się zaczynają mieszać, tak to powiem kolokwialnie, różne protokoły komunikacyjne i to bardzo mocno wpływa na pracę sterownika. Sterowniki, zwłaszcza te starsze, wykorzystują główny procesor, ten, który też jest odpowiedzialny za obsługę programu, do obsługi też komunikacji. W związku z tym wydłuża się cykl programowy, sterowniki są mniej responsywne, dłużej udostępniają dane, może zwolnić wizualizacja, która odpowiada za prowadzenie procesu, który jest tutaj przypięty do tego sterownika, przez to, że zakłóciliśmy tutaj komunikację. Dlatego wrażliwość protokołów przemysłowych na niejednolite dane w sieci, tutaj jest ważna wrażliwość PLC na nieoczekiwany ruch sieciowy, a jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że komunikacja sieciowa jest krytyczna dla ciągłości procesu. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Ponieważ tutaj jeszcze mam jakie stosujemy rozwiązania, jeżeli chodzi o backup, dotyczący właśnie tych stacji inżynierskich, tych stacji, które tutaj się pojawiają, tych stacji komputerowych. Ja za chwilę wrócę do myśli, którą chciałem tutaj poprowadzić, ale jeszcze powiem właśnie o tym, jak my robimy backup właśnie w tego typu stacjach, a za chwilę tą myśl, którą miałem tutaj skończę. Wymiana Industrial PC zazwyczaj wiąże się z upgrade'em systemu sterowania, dlatego te stacje przemysłowe, komputerowe chcemy utrzymywać jak najdłużej przy życiu. Najczęściej to, co ja widzę na obiektach, mamy zapasowe dyski z aktualizowanym systemem
aktualizowanym stanem systemu, czyli to są takie dyski, które no właściwie trzymamy w szafie i które możemy w każdej takiej sytuacji, kiedy tutaj mam informację, że skarżymy się też na to, że jest problem z dźwiękiem. Jeżeli to rzeczywiście jest taki problem, że trzeba gdzieś przerestartować ten nasz webinar, to dajcie mi tutaj konkretnie znać, a ja na razie prowadzę prezentację dalej. Mamy zapasowe dyski z aktualnym stanem, których obraz aktualizujemy powiedzmy raz na miesiąc, albo rzadziej, albo jak nam się przypomni. Te obrazy dysków możemy też robić na jakimś nośniku zewnętrznym, najczęściej ręcznie. Najczęściej są to dodatkowe zadania dla utrzymania ruchu. Takim dużą bolączką i taką ważną rzeczą w backupie jest to, żeby backup robił się automatycznie, regularnie. To jest taki poważny grzech, który jest popełniany przy realizacji backupu, zwłaszcza na instalacjach przemysłowych, że ten backup nie robi się automatycznie. I teraz jeżeli my robimy takie ręczne backupy z systemu, no to już jesteśmy w tym takim pierwszym miejscu, gdzie no mogą się nam pojawić problemy, ponieważ backup nie jest aktualny. Nie powinny to być dodatkowe zadania dla utrzymania ruchu, powinien się backup wykonywać automatycznie i regularnie. Często też takie backupy robione ręcznie są niezaszyfrowane, niezabezpieczone, nieweryfikowane, czy w ogóle backup jest wykonany poprawnie i można odtworzyć backup czy stację z tego wykonanego backupu. No i ta odpowiedzialność za backup tak naprawdę spoczywa na człowieku. I to tak tytułem jeszcze uzupełnienia właśnie informacji o tym, jakie ja widzę czasem stosowane rozwiązania przez użytkowników systemów. A wrócę też do tej myśli, dlaczego tak zwracam uwagę na tą komunikację, dlaczego zwracam uwagę na to niejednolite protokoły komunikacyjne działające na jednej sieci komunikacyjnej i na to, że sterowniki są wrażliwe na ten dodatkowy ruch sieciowy, ponieważ jednym z rozwiązań, które też stosujemy, jeśli chodzi o backup, to jest taki backup centralny, gdzie pojawia się serwer archiwów, pojawia się jakieś oprogramowanie, które służy do tego, żeby robić obraz dysku. Ja to tak bardzo teraz prosto mówię, obraz dysku, bo tam jest wiele mechanizmów, że to tak naprawdę nie jest obraz, ale to nie miejsce, nie czas, żeby o tym dokładnie mówić, ale obraz dysku właśnie takiej stacji przemysłowej i ten obraz dysku za pomocą jakiegoś oprogramowania jest przesyłany po sieci do serwera archiwów. Na co należy zwrócić uwagę przy takim rozwiązaniu? No, że w jakimś stopniu ingerujemy jednak w system sterowania. W tym przypadku, który tutaj mam rozrysowany, dodaję dodatkowe karty komunikacyjne, sieciowe do stacji komputerowych, no, czyli to już jest ingerencja w komputer. Mogą się pojawić jakieś dodatkowe licencje na oprogramowanie do backupu, który tutaj instaluję, albo jakiś software typu agent. Pojawić mi się może pojawia się dodatkowa transmisja danych w sieci. To powoduje obciążenie dodatkowe sieci, mieszanie tych protokołów komunikacyjnych, to co mówiłem. My to oczywiście możemy też w jakiś sposób obejść stosowaniem VLANów czy skonfigurowaniem VLANów w tej istniejącej sieci komunikacyjnej, ale pamiętajcie, że stworzenie VLANów różnych na tej samej sieci fizycznej nie zabezpiecza w pełni tych różnych sieci wirtualnych, ponieważ właśnie taką bolączką takich wirtualnych sieci jest to, że jak na przykład w jednej sieci wirtualnej bardzo wzrośnie transmisja, bardzo wzrośnie ilość przesyłanych danych, to taki VLAN jest w stanie przyblokować pozostałe VLANy, które no, teoretycznie są odseparowane, ale to pasmo przez ten jeden VLAN zostanie wykorzystane. Także z tego względu no, niezależna sieć do systemu backupu, dobrze byłoby, żeby się nad taką siecią właśnie zastanowić. Ona tu jest rozrysowana, dodatkowe karty komputerowe, pojawia się dodatkowa sieć właśnie, a jeżeli już mamy serwer archiwów, zainwestowaliśmy w takie miejsce, jak właśnie miejsce składowania danych, serwer archiwów, no to warto ten serwer też wykorzystać nie tylko do tej jednej instalacji w strefie A, ale na przykład też w strefie B, w strefie C, w kolejnych instalacjach robić backup właśnie na tym jednym centralnym serwerze archiwów. To powoduje, że rozrasta się nam sieć, to powoduje, że może się pojawić pomysł na to, że potrzebny jest DMZ. No, DMZ ma też swoje zalety, bo pozwala tutaj na zgodne z normą 62443 otwarcie tego systemu na świat, no ale na to wszystko trzeba zwrócić uwagę. I
Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest rozwiązanie B, backup lokalny. Na tym slajdzie jeszcze mam pokazane, że to się może ze sobą mieszać, tak bym powiedział. To znaczy, że z jednej strony mam backup centralny na serwerze centralnym archiwów, a z drugiej strony jakieś krytyczne stacje albo stacje, które po prostu chcę dodatkowo backupować, to mogę backupować za pomocą rozwiązania, o którym teraz chcę powiedzieć więcej. Albo można w ogóle w całości backup oprzeć właśnie tą naszą koncepcję backupu, na naszym zakładzie oprzeć o takie lokalne urządzenia do backupu. One wyglądają trochę jak taki zewnętrzny dysk USB, dysk twardy, ale ja specjalnie mówię, że to są urządzenia do backupu, system backupu, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie dysk. To nie o to chodzi, że to jest dysk zewnętrzny, na którym robimy backup. Ja tutaj przytoczę dwa zdania przez Salvador właśnie, który znalazłem na slajdach Salvador Technologies. Chcę, żeby one tutaj też wybrzmiały na tym naszym webinarze, że Salvador Technologies, który jest producentem właśnie tego urządzenia niebieskiego, które było na slajdzie poprzednim, dostarcza tak naprawdę rozwiązanie technologiczne dla systemów ICS-OT w celu zachowania ciągłości operacyjnej i przywracania sprawności po cyberataku lub awarii. Ja tutaj dodam, bo te cyberataki w przemyśle są tak trochę traktowane jak Yeti. Jest, ktoś może widział, albo może nie ma, natomiast dużo bardziej poważnie traktujemy to, że coś się może z naszym komputerem stać, że może wystąpić awaria komputera, może wystąpić awaria dysku, mogą jakieś dane zostać nadpisane, jakieś dane źle się zapisać, niespójnie. To są rzeczy, które rzeczywiście się pojawiają w przemyśle i które rzeczywiście nas dotyczą, dlatego ten cyberatak tutaj uzupełnię jeszcze o te sprawy związane z awariami. Misją jest zapewnienie ciągłości operacyjnej poprzez dostarczanie unikalnych narzędzi minimalizujących przestoje naszej instalacji. To tak tylko, żeby powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Przedmiotem oferty nie jest sam ten dysk. Przedmiotem oferty, popatrzcie na to w ten sposób, że przedmiotem tej oferty jest zapobieganie przestojom operacyjnym, natychmiastowe przywracanie stacji do pracy, zmniejszone ryzyko utraty danych, łatwa weryfikacja integralności danych. I kiedy my to stosujemy? Zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem, dobrze, to pierwsza rzecz. Zabezpieczenie przed awariami systemu, uszkodzenie dysku, blue screen też. Ciekawym zastosowaniem też, które ja widzę, to jest aktualizacja systemu i patchowanie. Za chwilę będziemy o tym mogli troszeczkę więcej powiedzieć, ale to urządzenie Salvador CRU pozwala na wystartowanie komputera z tego właśnie jednego z dysków zewnętrznych, czyli zostawiamy ten nasz komputer, który jest w instalacji, nie ruszamy, nie dotykamy oprogramowania, które jest na jego dysku, uruchamiamy go z tego dysku zewnętrznego i możemy spróbować przeprowadzić aktualizację systemu, do instalowania jakichś patchów, na tym korzystając z tego właśnie dysku zewnętrznego, a jeżeli wszystko się powiedzie, to wtedy możemy tą aktualizację, ten patch też zainstalować na tym dysku głównym, po wystartowaniu komputera z dysku głównego, a jeżeli się nam coś nie powiedzie, będziemy chcieli wrócić do stanu właśnie sprzed aktualizacji, sprzed patchowania, to możemy z powrotem bez wprowadzania zmian na tym dysku głównym uruchomić komputer z tego dysku głównego. Testy odtworzenia stacji. I pamiętajcie też, że to wszystko jest w jakiś sposób opisane w NIS-2 i EC 62443, całe te procedury związane z backupem i na przykład testy odtworzenia stacji powinny być realizowane właśnie zgodnie z tymi regulacjami. Jak działa rozwiązanie? Składa się to właściwie z 3 elementów, to rozwiązanie. Pierwsze to jest ten hardware, czyli CRU, urządzenie, które dołączamy do naszego komputera. Zazwyczaj przez port USB, ale nie tylko, bo istnieją też inne możliwości. Jest oprogramowanie, które instalujemy na komputerze, to jest taki agent. On nam pomaga w konfiguracji tego urządzenia, ale nie jest wymagany. To jest możliwość stosowania rozwiązań bezagentowych, także nie muszę nic instalować na komputerze. Do tego kolejny element całego tego systemu to jest monitoring center, to jest taka stacja komputerowa, na której instalujemy taki serwer, który monitoruje stan wszystkich urządzeń, które mam w sieci, wszystkich tych urządzeń typu Salvador, typu CRU.
Pozwala to mieć taki ogólny obraz tego, co się dzieje z backupami na naszych stacjach komputerowych. Jeżeli chodzi o to CRU, tutaj chcę ważną rzecz powiedzieć, że to właśnie nie jest zewnętrzny dysk, tylko to jest rozwiązanie, w którym są podpięte 3 dyski do właściwie mikrokomputera i te dyski działają w ten sposób, że backup robiony na tych dyskach, tak to powiem. Po podłączeniu takiego dysku, pierwszy backup, który jest realizowany, to jest backup, który jest realizowany na ten dysk pierwszy, który nazywa się Factory Reset. Ten dysk po wykonaniu tego backupu elektronicznie właściwie jest odłączany do czasu, kiedy za pomocą tych klawiszy, które tutaj są, wymusimy takie połączenie tego dysku, żeby z niego właśnie odtworzyć kopię bezpieczeństwa, tą Factory, a do tego są 2 dyski, Current i Previous, które służą do naprzemiennego wykonywania kopii bezpieczeństwa obrazu całego dysku z tej stacji, do której to urządzenie jest podpięte. Z jakimiś tam interwałami czasowymi te backupy są robione, te interwały są konfigurowane i co kolejny backup te dyski są przełączane. A ten Factory Reset, ten dysk z tym pierwszym backupem jest raz zrobiony backup i już więcej podłączany nie jest. Z tego, co tutaj mam napisane jako te cechy, na które chcę zwrócić uwagę, to 2 dyski, zwróćcie na to uwagę, że 2 dyski zawsze są elektronicznie, fizycznie odłączone od naszej stacji komputerowej. Jeden dysk tylko jest podłączony i na ten jeden dysk jest zrobiony backup. Nie ma żadnych połączeń zewnętrznych, wewnętrznych, które by pozwalały korzystać z tych 3 dysków jednocześnie. Na każdym z tych 3 dysków jest cała kopia systemu, cała kopia dysku, systemu operacyjnego, konfiguracji, które tam są wgrane na ten dysk, jakichś oprogramowań razem z konfiguracjami licencji, pliki danych. Cały obraz dysku jest właściwie na każdym z tych 3 dysków wewnętrznych. Dostępne warianty to jest 1 TB, 2 TB i 4 TB. To jest dość dużo, zwłaszcza na potrzeby takich stacji w przemyśle. Co dalej? Na co dalej chcę zwrócić uwagę? Jeden slajd przeskoczyłem, dobrze. Jeżeli chodzi o tą wersję agentless, czyli bez instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze, to trzeba zaznaczyć przy zamówieniu, że chcemy właśnie tą wersję agentless. Wtedy to urządzenie Salvador jest dostarczone razem z taką kartą microSD, na której jest oprogramowanie i ten agent de facto działa sobie tutaj w tym urządzeniu, na tym mikrokomputerze, który służy też do obsługi tych 3 dysków i do realizacji tego backupu. Wtedy na tej stacji, do której podłączamy to urządzenie, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Jest to najprostsza metoda, na to bardzo bym chciał zwrócić uwagę, jest to najprostsza metoda do tego, żeby wejść w rozwiązanie profesjonalne, przygotowane, automatyczne i tam jeszcze wiele różnych cech do tego dochodzi, na które jeszcze zwrócę uwagę, ale jest to najprostszy sposób, żeby krytyczną stację, którą mamy w systemie, rozpocząć tworzenie jej backupu w sposób taki na przykład zgodny z normami 62443, czy w ogóle zgodny z zasadami backupu tak zdroworozsądkowo. Wszystko, co potrzebujemy, to tak naprawdę to urządzenie w wersji agentless, podpinamy je do portu USB, akurat to urządzenie tutaj jest urządzeniem zewnętrznym i to wszystko. To urządzenie Michał będzie pokazywał, jak skonfigurować. Salvador deklaruje, że konfiguracja tego urządzenia trwa 1 minutę. Jeżeli inżynier to robi pierwszy raz, to powiedzmy, że 3 minuty, ale tyle trzeba. Bardzo, bardzo niski próg wejścia, taki techniczny, technologiczny jest do tego, żeby uruchomić taki backup w naszych stacjach komputerowych. To urządzenie obsługuje Windowsy 7 i wszelkie nowsze, czyli od Windowsów 7 można tym urządzeniem realizować backup stacji, które posiadają Windows 7. Kolejna rzecz, którą chcę pokazać, to ktoś może powiedzieć, że to urządzenie zewnętrzne, takie podpinane na zewnątrz komputera poprzez port USB, może nie spełnia gdzieś tam naszych też oczekiwań, jeśli chodzi, o bezpieczeństwo takie fizyczne, to jest też rozwiązanie, które pozwala na
zainstalowanie tego urządzenia wewnątrz obudowy PC. Obudowa tego urządzenia jest zgodna z takim standardowym dyskiem 3,5-calowym. Mogę wtedy podłączyć do wewnętrznego portu USB, który jest wyprowadzony z płyty głównej, albo do portu SATA. To urządzenie właśnie przez ten port SATA, przez to, że jest dostępny ten port SATA, może obsługiwać też Windowsy XP, czyli jeżeli mamy stacje komputerowe, na których mamy system XP i chcemy zrobić backup tych stacji komputerowych, mając słabą sieć zakładową, nie mając centralnego miejsca składowania danych, albo mając sieć, do której nie chcemy wprowadzać dodatkowych danych, podpięcie takiego urządzenia do stacji komputerowej powoduje, że ta stacja komputerowa jest już profesjonalnie backupowana. Na co jeszcze zwrócę uwagę? Jak wygląda taka cała procedura właśnie, kiedy nam się coś stanie z tym dyskiem, coś stanie z tymi danymi, nieplanowany postój. Pierwsza rzecz, którą robimy, to uruchamiamy ponownie komputer, ale nie z tego dysku, który jest w komputerze, który jest uszkodzony, tylko skorzystając z tego dysku zewnętrznego. Jak uruchomimy komputer z dysku zewnętrznego? Tu jest mowa o 30 sekundach, bo rzeczywiście taki proces takiego uruchomienia może trwać tam do 30 sekund, tylko trzeba pamiętać, że ten komputer się jeszcze musi uruchomić, a jeżeli to są zaawansowane, rozbudowane systemy SCADA, to tam może chwilę więcej trwać niż te 30 sekund. Po uruchomieniu pracujemy właśnie na tym dysku zewnętrznym, a w tle odbywa się odtwarzanie danych. Czyli z tego dysku, z tej jednostki CRU, w tle, w momencie, kiedy stacja normalnie pracuje, odtwarzane są dane na dysk wewnętrzny. Jeżeli dysk się uszkodził, to można ten dysk wymienić, a jeżeli gdzieś tam jest to kwestia związana z jakimś oprogramowaniem złośliwym, to nadpisujemy to, co się na tym dysku tam wcześniej znajdowało. To wszystko oczywiście jest widoczne w Monitoring Center. Krok trzeci, wracamy do normalnej pracy, czyli po odtworzeniu tego dysku wewnętrznego w komputerze uruchamiamy go ponownie i uruchamiamy go właśnie z poziomu tego dysku zintegrowanego. No i powrót do normalnej pracy. Możemy z powrotem normalnie pracować. Centralny monitoring jednostek, to Michał pokaże już troszeczkę szerzej, ale ja tylko zwrócę uwagę, że tak, jest tutaj taka stacja komputerowa, na której widzimy stan tych wszystkich jednostek CRU w sieci. Następny krok, jaki jest plan działania? Jaki jest plan działania? Troszeczkę tutaj uciekłem z czasem, ale myślę, że nie obrazimy się. Następny krok, jaki plan działania? Patrząc, czy z naszej strony propozycje, jeżeli zainteresowało Was takie rozwiązanie, jeżeli chcecie zaimplementować, zrobić implementację takiego rozwiązania w waszym systemie, najpierw się trzeba zastanowić, jak wygląda architektura, zdiagnozować, co my chcemy backupować, jakie mamy tak naprawdę potrzeby związane z backupem, które stacje komputerowe chcemy zbackupować, zrealizować proof of concept. Realizacja proof of concept, co to jest realizacja proof of concept, żeby tutaj sobie jasno powiedzieć, bo to nie jest jakieś duże wyzwanie. Realizacja proof of concept to jest wypożyczenie od nas takiego urządzenia, drobna pomoc inżyniera, jeżeli w ogóle jest potrzebna w skonfigurowaniu tego urządzenia i podpięcie go do komputera, który chcemy backupować. To jest cały proof of concept. Przetestować sobie, jak to działa i jeżeli to jest to, czego potrzebujemy, to wyskalować implementację dalej w naszym zakładzie, czyli do kolejnych komputerów podłączyć tego typu urządzenia. No i cieszyć się tym odtworzeniem w 30 sekund, bo rzeczywiście to jest kwestia tylko i wyłącznie zrestartowania komputera i stacja de facto jest odtworzona, jeżeli kwestia dotyczy właśnie danych na dysku czy dysku. Ja się jeszcze tutaj powołuję na te zdania mówione przez Salvador Technologies, mówiące o tym, że implementacja tego systemu to jest 1 minuta, to Michał będzie zaraz potwierdzał. Tak jak mówię, jak ktoś to robi pierwszy raz, to 3 minuty. Przywrócenie systemu do pracy w przypadku cyberataku lub awarii 30 sekund, plus pełne uruchomienie, powiedzmy sobie, stacji razem z wszystkimi procesami, które gdzieś tam na tej stacji działają. Dlaczego warto? Jest to rozwiązanie gotowe do wykorzystania. Ja na to jeszcze raz zwracam uwagę, już chyba 4. albo 5. raz w trakcie tego naszego webinarium. Gotowiec to jest, który po prostu z półki bierzemy, lekko konfigurujemy, podpinamy do stacji komputerowej. Jest to rozwiązanie rozwijane, serwisowane, przez co mamy zapewnioną pewność, stabilność działania. Bardzo niski techniczny próg wejścia. Żadnych ingerencji tak naprawdę w system, do którego chcemy ten backup podłączyć. Zgodność z Windowsami XP i nowszymi. W jednym tym urządzeniu, które moglibyśmy nazwać
dyskiem zewnętrznym, a co jest nieprawdą. Bo tak naprawdę w jednym tym urządzeniu mamy 3 równoległe kopie bezpieczeństwa, fizyczną izolację miejsc składowania tego backupu, automatyzacja tego procesu backupu, szyfrowanie tej kopii bezpieczeństwa. Jest to kopia 1:1 dysku, który jest wewnątrz komputera i jeszcze do tego centralny monitoring tego backupu, jak ten backup się wykonuje, czy się poprawnie wykonuje. Bardzo szybkie odtworzenie takiej właśnie stacji po awarii dysku czy danych. No i też zyskuje, dlaczego warto? No bo uzyskuje spokojną głowę też, że ten backup jest realizowany poprawnie. A ja tak też jeszcze tutaj z uśmieszkiem powiem, że no, możliwość wypożyczenia tego urządzenia po to, żeby sprawdzić, jak to jest mieć taką spokojną głowę o backup. I myślę, że tutaj kończę tą swoją część pierwszą. Widzę, że jakieś pytania się pojawiły, natomiast tak kątem oka nie byłem ich w stanie odczytywać, ale Justyna chyba nam tutaj pokaże te pytania i po pytaniach przechodzimy do części live prowadzonej przez Michała. Dobrze, to wyświetlamy pytania, które się pojawiły w takim razie po kolei. Czy widać, Piotr? Ja osobiście widzę Ja mam pytanko, swoją niech Piotr jeszcze Ja tu mam potwierdzi. swoją prezentację. Już. Dobrze. Tak. Jak powinno się wykonywać backup programów PLC? Od razu się odmroziło. Tak. Jak Tak, powinno się kamerka jest wykonywać- odmrożona. Programy PLC to jest w ogóle osobny temat, ponieważ do backupu programów PLC moglibyśmy zrobić osobny webinar o rozwiązaniu, które gdzieś tam też mamy w swoim polu widzenia. Nie chcę teraz na nie zwracać uwagi, bo to nie to miejsce. Ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o backup, korzystając z Salvadora, korzystając z tego CRU, które tutaj mamy, to jedyne, co mogę powiedzieć o backupie PLC, to jest to, że ja to oprogramowanie, które mam na sterowniku, mogę umieścić na tym moim dysku wewnętrznym w komputerze. To się najczęściej tak dzieje, że często, o tak powiem, to się tak dzieje, że mam zgraną kopię bezpieczeństwa ze sterownika i ta kopia bezpieczeństwa gdzieś tam jest na dyskach stacji inżynierskich. Można taką kopię bezpieczeństwa programu ze sterownika czy sterowników, które są w tej instalacji, dołożyć na dysk, który jest backupowany za pomocą Salvadora. No i też ten backup tego oprogramowania będzie przez Salvadora robiony. To nie jest odpowiedź na pytanie. Ja mam świadomość, że to nie do końca chyba jest odpowiedź na to pytanie, ale to, co mogę zrobić za pomocą CRU, to jest właśnie to. Więcej nie, ale rozwiązania, które służą do takiego w locie łapania tego, co się dzieje w sterowniku i robienia backupu z tego, co się dzieje w sterowniku i nie tylko w sterowniku, bo to też może dotyczyć robotów, to może dotyczyć jakiejś różnej w ogóle produkcji, dostawców sterowników, to takie rozwiązania też są, tylko że to nie teraz miejsce. Myślę, że do tego pytania się też mogę odnieść jakoś tam mailowo, czy przesyłając jakieś dodatkowe materiały. Tak, jedno urządzenie CRU to jest jeden komputer do backupu. To jest urządzenie, które podpina się do stacji komputerowej. Jest to z jednej strony być może, można powiedzieć, że jakiś taki słabszy punkt tego rozwiązania, ale z drugiej strony jest to bardzo mocny też punkt tego rozwiązania, ponieważ nie wpływa w ogóle na to, jakie dane są przesyłane po sieci, nie potrzebuje tej sieci. Jest to bardzo takie konkretne backupowanie tej jednej stacji komputerowej, do której to jest podłączone. Następne pytanie? Już przepraszam, bo mi się coś zacięło. O, Momencik, ja sobie tutaj też te pytania przejrzę. już poszło. Już poszło. A Windows XP, czy urządzenie backupuje ten system? Tak, pojawiło się to na slajdzie. Myślę, że to pytanie padło wcześniej, zanim ten slajd był. Taki dysk bez instalacji agenta będzie widoczny w Monitoring Center. Tak, będzie widoczny, ponieważ w momencie, kiedy ja wiem, że chcę tą wersję bezagentową, czyli nie będę instalował agenta na tej stacji komputerowej, do której jest podłączony CRU, to wtedy daje znać przy zamówieniu, że to będzie wersja bezagentowa. Wtedy ten agent tak naprawdę jest na tym dysku CRU, na tym urządzeniu CRU i wtedy Monitoring Center też tego agenta widzi.
być może tutaj Daniel by się przydał, żeby opowiedzieć o tym, jak to się dzieje, ale moje informacje są takie, że widzi to. Windows XP, czy urządzenie backupuje system? Tak, to już było to pytanie. W drugą stronę, czy z tym rozwiązaniem, jeżeli mamy kilka maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym, tak, mam taki case study też przygotowany, ale patrząc na zegar widzę, że go już nie pokażę, ale w tym case study między innymi jest właśnie taka sytuacja, że cały serwer wirtualizacyjny oparty na Hyper-V, chyba tam jest w tym case'ie, jest backupowany właśnie za pomocą tego urządzenia Salvador i wtedy wszystkie te stacje, całe to środowisko zwirtualizowane z wszystkimi hostem, z gośćmi, wszystko to jest backupowane do tego urządzenia CRU. Następne pytanie. Czy można danych, które są szyfrowane? Trochę tutaj muszę strzelać, ale to Michał albo Daniel nas nie rozumie, jak rozmawiamy ze sobą po polsku, ale Michał, to ty to złap ewentualnie, ale CRU Salvador służy do robienia obrazu dysku, bit po bicie. I chyba jest nieważne, czy on jest szyfrowany, ten dysk, czy nie. Michał, potrafisz tutaj odpowiedzieć? To nie jest ważne, czy dysk jest szyfrowany, czy nie. Znaczy, my możemy włączać lub wyłączać BitLockera. Jeśli oczywiście mamy hasło do BitLockera w aplikacji agenta Salvadora, podajemy to hasło do BitLockera, ale tak, możemy wykonywać kopie zapasowe danych, które są szyfrowane. Natomiast w tej kwestii też Daniel, który tutaj dzisiaj z nami jest z Salvadora, może nieco szerzej o tym powiedzieć. So Daniel, we have first question today to you, directly to you. So I will translate this from Polish to English language. So can we doing backups of files which are encrypted using Salvador CRU device? No to Yes, the files. Disk also. Yes, the files will be copied, encrypted in the same method they were. We're just going to copy it one-to-one. And if you are using BitLocker encryption, we have the possibility to encrypt the CRU with the original BitLocker the machine has. And also you have the possibility to encrypt only the CRU. Okay, Does thank that you, answer the Daniel. question? Yeah, that was clear. I thought. Yeah, so Daniel właściwie Piotr, potwierdza you can continue. to, co powiedzieliśmy, także tutaj myślę, że tutaj odpowiedzieliśmy na to pytanie. Co jeżeli padnie dysk stacji roboczej, czy wymiana dysku pozwoli na przykład, tak, czy zauważy zmianę hardboard? No, zauważy, ja nie wiem, czy może ktoś ma doświadczenie, ale to jest to samo doświadczenie, kiedy robimy sobie obraz dysku ISO z jednego dysku i potem z tego ISO odtwarzamy to na inny dysk. To jest mniej więcej, efekt końcowy mniej więcej jest właśnie taki, czyli ja mogę odtworzyć dysk na inny dysk, natomiast ta jego konfiguracja no, będzie wyglądała tak jak tego dysku oryginalnego, czyli na przykład część miejsca na tym dysku nie wykorzystam, jeżeli tamten dysk jest większy, nie? Michał, tutaj się też możesz do tego odnieść, ja tak swoim takim. Ja jak najbardziej się do tego pytania odniosę. Otóż ja też o tym będę mówić. W jednostce CRU mamy 3 dyski SSD NVMe, więc w momencie, gdy jeden z tych dysków NVMe nam padnie, to jak najbardziej będziemy mogli przywrócić kopię zapasową z 2 pozostałych dysków, które działają poprawnie. Natomiast to już wtedy zależy, który Stacji roboczej, dysk jak padnie dysk. A, stacji roboczej. Dobra, rozumiem, okej. A to już teraz przy okazji wyprzedziłem pytanie, jakby było stricte, jeśli padnie dysk nam w jednostce CRU, no to wtedy jak najbardziej możemy przywrócić backup, bo mamy jeszcze 2 pozostałe dyski. Natomiast jeśli padnie dysk stacji roboczej, to będziemy mogli ten backup przywrócić i to mniej więcej działa na takiej zasadzie, o której wspomniał przed chwilą Piotrek. Także wtedy raczej nie powinno też być problemów z przywróceniem kopii zapasowej. Pytania z listy. Więc Nie chcę na to pytanie odpowiadać, bo nie znam prawidłowej odpowiedzi. Tutaj chyba się nam Daniel przyda też w tym momencie. Bo ja mam swoją odpowiedź, ale to jest taka odpowiedź, nie wiem, czy producent ją potwierdza. Yes, so we will
we'll have second question to you, Daniel. So can we... As many as you wish. Yeah. Yeah. Can we do backups from different systems, different operating system than Windows? Currently, today, no, just Windows, but we are building support for both Linux and ESXi. Yeah, so that was simple. Yeah, that was clear. Okej. To jest opinia dostawcy systemu, natomiast powiem szczerze, że myśmy tutaj zrobili takie eksperymenty, no bo to jest obraz dysku i potem odtworzenie tego obrazu dysku. Bardziej chodzi o to, że agent nie będzie działał na Windowsach, natomiast no widać nieoficjalnie, ale backup się zrobi i odtworzy potem takiego komputera, też w sumie niezależnie od systemu. Ale to są gdzieś tam moje eksperymenty z tym rozwiązaniem bardziej, a nieoficjalne stanowisko. Następne Just pytanie. to add one thing, sorry to interrupt, ESXi is already released. So Windows and ESXi, Linux will be further down the year. Okej. Okay. ESX już też jest obsługiwany też oficjalnie. Justyno. Tak, wpadło pytanie, już wyświetlam w tym momencie, proszę. Czy można zaktualizować kopię zapasową z dysku Factory Reset po wykonaniu pierwszego backupu tego dysku, który potem tam jest zawsze offline? Ja powiedziałem w trakcie prezentacji, że jest ten dysk pierwszy, na który jest przy pierwszym podłączeniu urządzenia robiony backup stacji i to jest ten Factory Reset. Natomiast sam producent zaleca coś takiego, żeby w przypadku jakichś dużych aktualizacji, nie wiem, zmian w systemie takich istotnych, jeżeli chcemy ten Factory Reset zaktualizować do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, czyli wiemy, że nasz system jest czysty, poprawnie skonfigurowany, nie jest już to ten Factory, który tam był, nie wiem, tam kilka lat wcześniej czy kilka miesięcy wcześniej, ale jest to właśnie taki obraz, który chcę jako ten Factory traktować. To tak, wymusza się tam podłączenie z powrotem tego dysku Factory i zrobienie takiej świeżej kopii właśnie na ten dysk Factory Reset. Także jest możliwość, to nie jest tak, że tam ten dysk jest raz nadpisywany i już nigdy więcej nie można. On jest fizycznie odłączony, chyba że wymusimy fizycznymi klawiszami chyba nawet podłączenie tego dysku i zrobienie tej Factory Reset jeszcze raz. Dokładnie, ja bym tu jedynie dodał, że najczęściej przeprowadzamy backupy i backupy będziemy przeprowadzać z dysku o nazwie Previous oraz dysku tak zwanego Recovery Current Version, czyli tego backupu najnowszego, który wcześniej dokonaliśmy. Ale to o tym jeszcze będę mówić zaraz w swojej części praktycznej. Dobrze, jak tam pytania? Tak, pytania się zakończyły, w związku z tym na ten moment zamykam je i Dobra. myślę, Michał, że możemy przejść płynnie do twojej części. Super, dobra, to ja w takim razie już udostępniam ekran. No jeszcze raz, udostępnianie ekranu, o teraz. No ja musiałem przestać udostępniać. Tak jest, dobra, to poproszę o szybki feedback, czy widać mój ekran. Widać? Okej, super. To na początek jeszcze dosłownie kilka zdań takiego wstępu teoretycznego. Ja nazywam się Michał Bednarczyk, pracuję jako analityk cyberbezpieczeństwa w firmie Techniska Polska, także jestem dość mocno zakorzeniony w szeroko pojętym cyberbezpieczeństwie, ale również interesuję się tematyką przeprowadzania kopii zapasowych, ponieważ jest ona niezmiernie istotnym aspektem w kontekście szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. Jeśli chodzi o proces, takie metodologie przeprowadzania backupów, to wyróżniamy metodologię 3.2.1 oraz metodologię 3.2.1.1.0, która moim subiektywnym zdaniem jest lepsza, bezpieczniejsza niż metodologia 3.2.1. Otóż czym charakteryzuje się ta metodologia 3.2.1? I często ją się wykorzystuje, jest, można powiedzieć, najbardziej popularną metodologią. Otóż metodologia 3.2.1 polega na tym, że mamy 3 dokonane kopie zapasowe, które są przechowywane na 2 różnych nośnikach, z czego jedna z tych kopii zapasowych powinna być w 100% offline, czyli tak zwanym air-gapem. Czym jest air-gap, czym jest kopia zapasowa offline, też zaraz o tym powiem. Z kolei metodologia 3.2.1.1.0
charakteryzuje się tym, że mamy 3 kopie zapasowe na tych 2 różnych nośnikach, z czego jedna kopia zapasowa powinna znajdować się poza firmą, poza organizacją, w jakimś na przykład sejfie, w jakimś bezpiecznym miejscu, o którym tylko my wiemy, a najlepiej tylko jak najmniejsza ilość osób, a druga kopia zapasowa powinna być offline. I jeszcze mamy na końcu to 0. 0 oznacza, że powinniśmy weryfikować dokonane kopie zapasowe pod tym względem, czy one poprawnie się odtwarzają. Bo nie sztuką jest zrobić sam backup. Sztuką jest zrobić backup, ale później w środowisku testowym te backupy odtwarzać, tak aby sprawdzić, czy one się poprawnie odtworzą. Bo owszem, możemy mieć kopie zapasowe, ale gdy nie zweryfikujemy, czy one się poprawnie odtwarzają, no to wtedy nie mamy pewności, że rzeczywiście ten backup nam zadziała. Przywrócenie kopii zapasowej. Jeśli chodzi o jednostkę CRU, ja ją skieruję teraz do kamery. Nie wiem, czy będzie widać, czy mi też kamerkę sfrizowało, tak jak Piotrowi wcześniej. Sfrizowało, bo musisz mieć click meeting na wierzchu, już to tutaj zrozumiałem. Aha, dobra. O, teraz już Okej. jesteś żywy. No teraz jest, dobra, to już kieruję tutaj nasze CRU. Ta jednostka CRU to jest taki, można powiedzieć, a tutaj będzie trochę mi wycinać, ponieważ mamy takie tło, ale ta jednostka CRU to jest taki mały prostokącik, na którym znajdują się 3 dyski SSD NVMe. Czym są dyski SSD NVMe? To są bardzo wydajne dyski SSD, które się charakteryzują sporą prędkością odczytu oraz zapisu, co oczywiście przy procesie przeprowadzania kopii zapasowych będzie istotnym aspektem. No i ta wydajność to jest przede wszystkim główna zaleta dysków SSD NVMe. I właśnie wyróżniamy na tej jednostce CRU te 3 dyski. I pierwszy backup, który my będziemy przeprowadzać, dokonywać tego pierwszego backupu, on się zapisze, tak jak Piotrek wcześniej wspomniał w swojej części teoretycznej, na dysku Factory Reset. Kolejny backup, drugi w kolejności, druga kopia zapasowa, zapisze się na dysku Previous. Z kolei trzecia kopia zapasowa zapisze się na dysku Current, czyli tam Recovery Current Version. Tak dokładnie to się nazywa na naszej jednostce CRU. I my z punktu widzenia użytkownika mamy możliwość wyboru, z którego dysku będziemy przeprowadzać kopię zapasową. Na jednostce CRU, oczywiście znowu nie będzie może tego dokładnie widać, ale to może lepiej będzie widać w jakichś materiałach, które zostaną Państwu dostarczone po webinarium. Państwo zobaczą, że na jednostce CRU są 2 przyciski, 2 główne takie batony. Jeden to jest Recovery, drugi to jest Configure. I za pomocą tego przycisku Recovery wybieramy, z którego dysku chcemy przywracać kopię zapasową. Dlaczego ta jednostka CRU, co jest jej przede wszystkim olbrzymią zaletą? Przede wszystkim to, że nasze kopie zapasowe są przechowywane w 100% offline, czyli na dyskach zewnętrznych. I te dyski zewnętrzne w każdej chwili możemy podpiąć do naszych stacji operatorskich, stacji roboczych, naszych hostów, z których chcemy przeprowadzać kopie zapasowe. Dlaczego to jest niezmiernie istotne też w kontekście cyberbezpieczeństwa? Ponieważ gdy mamy backupy bezpośrednio przechowywane na urządzeniach, które są podłączone przykładowo do internetu, bezpośrednio do internetu lub w rozwiązaniach chmurowych, są one narażone na różnego rodzaju cyberataki. Przede wszystkim między innymi na bardzo popularne oprogramowanie szyfrujące wszelkie dane na naszych hostach, czyli oprogramowanie ransomware. W dzisiejszych czasach atakujący już są, można powiedzieć, sprytniejsi i oczywiście oni sobie, sprytny atakujący będzie zdawać sobie sprawę, że nasze kopie zapasowe są przechowywane, czy też mogą być przechowywane na różnego rodzaju hostach w naszej organizacji, serwerach, które mają dostęp do internetu. I w momencie, jak oni się dostaną do naszej infrastruktury sieciowej, zaczną nam szyfrować te różnego rodzaju hosty, to w kolejnym etapie też będą się próbowali dokopać do naszych backupów, do kopii zapasowych i będą próbowali usunąć te kopie zapasowe. Także tutaj nie tylko się skończy na zaszyfrowaniu danych, ale gdy dokopią się, kolokwialnie mówiąc, do backupów, oczywiście nam te backupy w pierwszej kolejności usuną, tak abyśmy my jako organizacja nie byli w stanie stosunkowo szybko przywrócić naszego odpowiedniego, optymalnego działania, przede wszystkim naszych danych, których na pewno mamy spore ilości.
Dlatego jednostka CRU Salvador może być jest w trybie air-gapowym. Proces przeprowadzania backupów odbywa się w trybie air-gap, ponieważ tą jednostkę CRU mamy odizolowaną od internetu. Przede wszystkim nasze backupy są przechowywane, tak jak już wspomniałem, na zewnętrznych nośnikach, w tym przypadku tych dyskach SSD. I teraz się też odniosę do jednego z pytań, które padło wcześniej, bo ktoś zapytał, czy jak zabezpieczyć jednostkę CRU przed kradzieżą, przed przykładowo tak zwanym insider threat. Insider threat to może być nawet zbuntowany pracownik naszej organizacji, który chce nam wyrządzić krzywdę, bo coś mu się nie spodobało, albo to może być osoba, która za pomocą testów, czy to też testów socjotechnicznych, czy ogólnie pojętej socjotechniki, włamała się do naszej organizacji, podszyła się pod kogoś i będzie próbowała jakieś dane wydobyć z naszej organizacji fizyczne. Najlepiej jednostkę CRU jest schować w jakimś sejfie. To jest bardzo dobra praktyka, tak abyśmy dodatkowo mieli tą jednostkę CRU schowaną w jakimś sejfie, do którego oczywiście pewne osoby z naszej organizacji muszą znać kod i wtedy mamy pewność, że rzeczywiście te backupy naprawdę mamy dobrze zabezpieczone. To na tyle, jeśli chodzi o taki krótki wstęp teoretyczny, a teraz już przejdę bezpośrednio do pokazywania bardziej praktycznych aspektów, czyli aplikacji Salvadora. W pierwszej kolejności zaprezentuję Państwu aplikację, która się nazywa Salvador Technology System Analysis i to jest aplikacja, którą warto uruchomić przed procesem przeprowadzania kopii zapasowych. Ta apka nam sprawdza, weryfikuje nasz system pod względem zarówno software'u, hardware'u, jak i podstawowej konfiguracji i sprawdza, czy mamy włączony, czy też wyłączony BitLocker. W sekcji software mamy podstawowe informacje na temat naszego systemu operacyjnego. W tym przypadku, jak Państwo mogą zobaczyć, jest to Windows 11 wersji Pro. Mamy również informację, czy mechanizm VSS jest włączony, ponieważ w defaultowej konfiguracji jednostki CRU Salvadora, Salvador dokonuje przeprowadzania procesu kopii zapasowych przy użyciu mechanizmu VSS, czyli Volume Shadow Copy. Co jest olbrzymią zaletą mechanizmu VSS? Przede wszystkim to, że podczas przeprowadzania kopii zapasowych my możemy cały czas z naszego hosta komputera korzystać. Przykładowo mamy pootwierane różnego rodzaju aplikacje, Teamsy, pocztę, przeglądarki internetowe. To w niczym nie przeszkadza, backup tak czy siak nam się prawidłowo dokona, mimo tego, że cały czas wykonujemy różnego rodzaju czynności na naszym hoście. Mamy informacje na temat hardware'u. W tym przypadku ja mam w moim komputerze zainstalowane 2 dyski. I tutaj mam informację, że program znalazł 2 dyski na mojej maszynie i też mam informację podaną, na jakim dysku z tych 2 został przeprowadzony ten test, czyli program System Analysis, na którym z tych 2 dysków przeprowadził ten teścik. W sekcji Configuration również mamy informację, czy mam włączony tryb hibernacji, tryb uśpienia, czy mam automatyczne szyfrowanie danych. Z kolei w sekcji BitLocker mam informację, czy mój host wspiera BitLockera i mam podaną informację Operation System Supported. Także to jest taka minimalistyczna aplikacja, która wstępnie weryfikuje nasz system i daje nam wstępne informacje na temat naszego systemu, które są oczywiście powiązane z przeprowadzaniem procesu kopii zapasowych. Tą apkę teraz zamknę i przejdziemy już bezpośrednio do agenta Salvadora. Ta aplikacja się nazywa Salvador Backup Recovery i jest to agent Salvadora, o którym króciutko w swojej części teoretycznej wspomniał już Piotrek. Za pomocą tej aplikacji ja konfiguruję moje backupy, określam, kiedy te backupy mają się przeprowadzać, również mogę określać częstotliwość przeprowadzania kopii zapasowych. W sekcji Advanced Features również mogę włączać VSS-a, wyłączać VSS-a, o którym wcześniej wspomniałem. Jak Państwo mogą zobaczyć, mam tutaj skonfigurowaną sekcję, która dotyczy wewnętrznego, scentralizowanego panelu zarządzającego, monitorującego moją jednostkę CRU.
Czym to jest? Zaraz Państwu szerzej opowiem, ale w tym miejscu, gdy chcemy tylko wewnętrznie na naszym hoście przechowywać dane, logi odnośnie procesu przeprowadzania kopii zapasowych, musimy tutaj podać adres maszyny wirtualnej, która hostuje nam ten centralizowany wewnętrzny panel webowy. Zaraz o tym powiem nieco szerzej. Z kolei jak kliknę Configure Backup Settings, to wybieram dysk, którego chcę przeprowadzać kopię zapasową. W tym przypadku wybiorę ten pierwszy dysk, czyli dysk zerowy. Tutaj zawsze dostaniemy taką informację, że powinniśmy przed procesem przeprowadzania kopii zapasowej zrestartować naszą jednostkę CRU. Ja teraz to zrobię, czyli klikam jednocześnie na przycisk Recovery i przycisk Configure, przytrzymuję te przyciski równocześnie przez 5 sekund i moja jednostka CRU się w tym przypadku restartuje. Patrzę, czy lampki na mojej jednostce CRU się zaświeciły. Jeśli tak, to znaczy, że poprawnie została zrestartowana. Klikam Next. Tutaj mam już skonfigurowaną częstotliwość przeprowadzania backupów na daily. Klikam Next. No i tutaj też mogę to zmienić. Tutaj mam opcję zmiany częstotliwości przeprowadzania kopii zapasowych, w tym przypadku ustawię daily. Tutaj mamy podaną godzinę 12:35, ponieważ jak kliknę Next, to już w tym momencie, po kilku sekundach rozpocznie się proces przeprowadzania kopii zapasowej, natomiast każda kolejna kopia zapasowa będzie dokonywana codziennie o godzinie 12:35 w tym przypadku. Klikam Next. Nie mam BitLockera, także w tym przypadku klikam znowu Next. Akceptuję warunki, klikam Start Backup Now i po kilku sekundach backup się rozpocznie. Proszę bardzo, mamy okienko Backup in Progress, proces started, 1% nam się tutaj pojawił i w tym przypadku proces przeprowadzania kopii zapasowej się rozpoczął. Tutaj też może wyprzedzę niektóre pytania. Akurat jeśli chodzi o ten mój dysk, z którego teraz przeprowadzam kopię zapasową, ten dysk ma pojemność 240 GB, ja mam tam 200 GB zajęte. I proces przeprowadzania kopii zapasowej przykładowo dla 200 GB danych potrwa nie więcej niż 20 minut. To będzie mniej więcej maksymalnie w okolicach 20 minut. Tak dla przykładu, dla zobrazowania. Uruchomię teraz Task Managera, aby Państwu pokazać, w jakim stopniu ten agent, ten proces przeprowadzania kopii zapasowej obciąża nam system. Tak naprawdę praktycznie niszowym, prawie że zerowym stopniu agent nam obciąża system, w zasadzie go nie obciąża. Także podczas przeprowadzania procesu wykonywania kopii zapasowych możemy bezproblemowo korzystać z różnego rodzaju aplikacji i ten agent nam będzie działać w tle. Mogę oczywiście agenta zminimalizować, mogę kliknąć X, go zamknąć, ale on cały czas będzie działać w tle. No jak Państwo mogą zobaczyć, zużycie procesora wcale nie jest jakieś wysokie. Oczywiście to zużycie procesora, zużycie zasobu będzie oczywiście zależało od naszej infrastruktury. Jaki mamy typ procesora, ile procesorów logicznych ma ten procesor, ile rdzeni, ile mamy pamięci RAM. Oczywiście to wszystko zależy od naszego hardware'u, od naszej infrastruktury. Teraz przejdę do przedstawienia tych panelów webowych. Otóż, to jest bardzo ważne, wyróżniamy dwa panele webowe, te scentralizowane interfejsy webowe, za pomocą których zarządzamy naszymi przede wszystkim logami i naszą jednostką CRU. Pierwszy z nich, który Państwo w tym momencie widzą, to jest panel cloudowy. Co ja rozumiem poprzez panel cloudowy? Otóż agent Salvadora wysyła w tym przypadku informacje do panelu cloudowego. Przykładowo tutaj zobaczymy taki oto dashboard, który nas informuje o ilości przeprowadzonych backupów, czy one się powiodły, czy też nie, ale co ważne, wszystkie dane, o których zaraz będę mówić w tym panelu cloudowym, są przechowywane w chmurze Salvadora na serwerach firmy Salvador Technologies. To ma swoje plusy, minusy. Oczywiście jak ktoś jest fanem prywatności, a w cyberbezpieczeństwie ta prywatność jest istotna, no to oczywiście niektóre osoby z pewnością by nie chciały, żeby te dane były przechowywane w chmurze. Dlatego mamy drugi panel, drugi interfejs scentralizowany webowy, tak zwany Internal Web Management.
i w tym drugim interfejsie wszystkie dane są przechowywane bezpośrednio na naszym hoście. Ale żeby to uzyskać, potrzebujemy dodatkowo zaimplementować maszynę wirtualną, którą również nam dostarcza Salvador. I ta maszyna wirtualna hostuje nam ten tak zwany internal web management. Dobrze, ale co do panelu cloudowego, mamy taki ogólny dashboard z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzonych kopii zapasowych. W sekcji Assets mamy informacje na temat naszych jednostek CRU. W niektórych organizacjach będziemy mieć kilkanaście, kilkadziesiąt nawet tych jednostek CRU, no to oczywiście w sekcji Assets zobaczymy każdą pojedynczą jednostkę CRU. I zobaczymy tutaj również podstawowe informacje na temat tej jednostki CRU, gdzie ona się aktualnie znajduje, do jakiej firmy należy. Oczywiście to możemy konfigurować, edytować wedle naszych preferencji. Zobaczymy również informacje na temat częstotliwości przeprowadzania kopii zapasowych i czy ten proces przeprowadzania kopii zapasowych jest skonfigurowany i włączony. Tutaj Państwo w tym przypadku mogą zobaczyć status no backup occurred, ale to dotyczy tego, ponieważ ja agenta skonfigurowałem w ten sposób, aby wszelkie dane już nie wysyłał do panelu cloudowego, tylko żeby te dane były wysyłane bezpośrednio do tego mojego tak zwanego internal web central interface. Z kolei w sekcji logs and reports również zobaczę takowe informacje na temat procesu przeprowadzania kopii zapasowych. Kiedy dany backup został przeprowadzony, kiedy rozpoczął się, kiedy został pomyślnie zakończony, kiedy został skonfigurowany. Jeśli backup nie zostanie poprawnie przeprowadzony z wielu powodów, tutaj również dostanę info, że przeprowadzanie kopii zapasowej się nie powiodło. W sekcji resources oczywiście mamy do pobrania różnego rodzaju oprogramowanie, jak właśnie ten program System Analysis, oprogramowanie agenta, również mamy do pobrania tą VM-kę, tą maszynę wirtualną, która odpowiada za hostowanie tego wewnętrznego panelu webowego. No a w sekcji users możemy tworzyć użytkowników, nadawać im różnego rodzaju role. Także jak Państwo mogą zobaczyć, ten scentralizowany panel webowy, interfejs webowy jest bardzo prosty w obsłudze i będziemy tutaj mieli dostęp do podstawowych informacji na temat przeprowadzania kopii zapasowych. No i tak jak już wspomniałem, wyróżniamy drugi interfejs webowy, w tym przypadku internal web interface. No w tym przypadku oczywiście nie mam kółdeczki, mam przekreśloną kółdeczkę, ponieważ nie mam wgranych certyfikatów i ten interfejs nam hostuje ta maszyna wirtualna. I wszystkie dane, które będą wysyłane do tego panelu webowego, są przechowywane tylko i wyłącznie na moim hoście. To już nie jest rozwiązanie chmurowe i mam pewność, że wszystkie dane są przechowywane na moim hoście. Maszyna wirtualna, mam skonfigurowane również karty sieciowe na tej maszynie wirtualnej, która hostuje mi ten panel webowy i mam tam w przypadku VirtualBoxa kartę sieciową host only, czyli ja mam totalnie odizolowaną tą maszynę od internetu. Ja nie potrzebuję na tej maszynie dostępu do internetu i właśnie założenie jest takie, żeby ta maszyna nie miała dostępu do internetu i teraz mam pewność, że wszystkie te dane o procesie przeprowadzania kopii zapasowych są przechowywane tylko i wyłącznie na moim hoście. Ten dashboard wewnętrzny będzie się różnić troszeczkę od tego, ponieważ tutaj wersja tego panelu webowego to jest 2.0, a tego internal jest 1.55. Także nieco starsza wersja, natomiast tutaj będę mieć te same informacje, co w panelu cloudowym, czyli mam sekcję Logs and Reports, mogę podglądać, kiedy backup się rozpoczął, zakończył, kiedy został skonfigurowany, mam dostęp do moich assetów. W sekcji Dashboards tak samo mam diagramy, które mnie informują, ile backupów łącznie przeprowadziłem, kiedy te backupy zostały przeprowadzone. Istotną sekcją jest sekcja System Alerts. W sekcji System Alerts mogę skonfigurować notyfikacje mailowe, czyli przejdę do sekcji SMTP Server i w tej sekcji konfiguruję mój serwer SMTP i mogę otrzymywać notyfikacje mailowe o procesie przeprowadzania kopii zapasowych. Również mogę tworzyć notyfikacje SMS, notification settings. Jeśli w naszej infrastrukturze mamy wdrożony system SIEM, podaję tutaj bezpośrednio adres systemu SIEM i mogę również te logi sekcji Logs and Reports wysyłać bezpośrednio do systemu
do systemu SIEM-owego. System SIEM, najprościej mówiąc, jest to system, który kolekcjonuje, zbiera różnego rodzaju logi z wielu różnorodnych hostów, zarówno z urządzeń sieciowych, jak i z endpointów, czyli hostów końcowych. Ale tutaj się nie będziemy w tym przypadku skupiać na systemach SIEM-owych. Jeszcze zerknijmy, jak tam proces przeprowadzania kopii zapasowej się odbywa. Mamy w tym przypadku 24%, szacowany czas to jeszcze 25 minut, natomiast tym szacowanym czasem też się nie należy kierować, bo niekiedy bywa tak, że teraz mi Salvador napisał OK, 25 minut, a może w pewnym momencie przyspieszyć i nagle te 25 minut zmniejszy się nawet do 15 minut. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, dla danych, które mają 200 giga, proces przeprowadzania kopii zapasowej to jest około 20 minut. OK. Myślę, że z mojej strony to wszystko było stosunkowo szybko, intensywnie, ale też się muszę mniej więcej w tym czasie zmieścić. Także ja bardzo dziękuję ze swojej strony. Ale pytania na pewno się jakieś pojawiły. Na pewno, ja zakończę udostępnianie ekranu. I właśnie wyświetlam pierwsze pytanie. Czy można ustawić powiadomienia e-mail, SMS dotyczące na przykład ataku ransomware lub niewykonania backupu w systemie centralnego monitoringu? Bardzo dobre pytanie. Mamy funkcjonalność oczywiście tworzenia, wysyłania notyfikacji SMS oraz notyfikacji mailowych. W nomenklaturze cyberbezpieczeństwa jest takie pojęcie jak decoder. Jeśli mamy dany log i zobaczymy, jak wygląda struktura danego loga, co ten log zawiera, możemy tak napisać decoder, aby otrzymywać takie informacje, jakie my chcemy otrzymać, takie jak stricte nas interesują. Więc istnieje taka możliwość, natomiast to już jest szycie na miarę, to dostosowywanie tego już pod własne preferencje, co stricte będziemy chcieli uzyskać. Ale w tym przypadku też zapytam Daniela, czy upewnię się, czy poprawnie odpowiedziałem na to pytanie. So Daniel, we have a question for you. I answered already on this question, but maybe you will ask also on this question, so I will translate this. So can we create notifications, email notifications or SMS notifications related to ransomware attacks, or can we create notifications connected with didn't create backup in the system by central monitoring? So can we create a lot of different SMS or emails notifications? Yeah. Yes, absolutely. The portal already comes with email or SMS capabilities, and you can choose whether you would like to send all notification to a specific user or just the canary files via SMS to this number. Just the backup was unsuccessful for the SOC team with this specific email and this specific user. So you have full use of what to do with the portal. On top of that, you can always connect the portal to a SOC or SIEM using syslog. So to answer, absolutely yes. Okay, thank you very much, Daniel. You're welcome. Także wracając, podsumowując, jak najbardziej możemy tworzyć różnego rodzaju notyfikacje SMS, mailowe, wysyłać te notyfikacje do zespołu SOC, czy też do systemu SIEM, wedle uznania. Dobra, poprosimy o kolejne pytanko. Jaki koszt? Pytanie, które się zawsze pojawia. Tak, uwielbiam te pytania. Jaki koszt? Rozumiem, że to jest ostatnie pytanie. Nie zamykam oczywiście, że tutaj pytania mogą być kolejne. Jeżeli chodzi o koszt tego rozwiązania, ja odpowiem trochę dookoła. Z jednej strony powiem tak, koszt jest zdecydowanie racjonalny i koszt jest zdecydowanie taki, że porównując backup centralny razem z miejscem składowania danych, razem z oprogramowaniem, porównując do rozwiązania właśnie tego opartego na tych jednostkach CRU, no to już tutaj padały takie pytania. Z jednej strony, żeby zrobić backup całej instalacji,
nie wiem, kilkudziesięciu może komputerów w mojej instalacji przemysłowej, no to musimy kupić tych kilkadziesiąt urządzeń właśnie CRU. I przy takiej sytuacji no, można się zastanawiać nad tym, trzeba to skalkulować po prostu, skalkulować i te wymagania związane które mówiłem na początku swojej prezentacji, związane z tym, ile mnie w ogóle kosztuje zmodyfikowanie mojej infrastruktury, zbudowanie takiego miejsca składowania, a ile kosztują właśnie te urządzenia. Jeżeli chodzi o same te urządzenia, bo ten koszt, pewnie to pytanie dotyczy kosztu konkretnego urządzenia, a nie kosztu inwestycji, tak to najczęściej jest. Jeżeli chodzi o koszt samego urządzenia, to jest to koszt, który jest adekwatny do tego, że to są 3 dyski NVMe o różnych tam pojemnościach, że jest tam kawałek mikrokomputera jednak w środku. Nie ma tutaj dodatkowych de facto kosztów związanych z licencjonowaniem, jest to koszt tylko i wyłącznie zakupu tego urządzenia. To urządzenie można zakupić w modelu OPEX-owym i CAPEX-owym, to znaczy można raz wydać pieniądze i temat zamknąć. Można w OPEX-owym, czyli powiedzmy taką subskrypcją, nazwijmy to, w zależności od tego, ile urządzeń jest kupowane, czy ile urządzeń planujemy zainstalować w naszej infrastrukturze, to ten koszt też jest różny. Ja nie planuję podać konkretnej kwoty, to powiedzmy sobie od razu, natomiast jest to kwota bardzo rozsądna i pasująca do tego, jeżeli porównujemy to do centralnego backupu, a z drugiej strony pasująca do tego, czym fizycznie to urządzenie jest. Także tak do tego podejdę, a do tego są te 2 modele sprzedaży, albo OPEX-owe, albo CAPEX-owe. I tak bym to pytanie podsumował. Ja bardzo chętnie się skontaktuję, przygotuję ofertę, bo to jest moja codzienna też działalność, nie ukrywam. Michał jest działem technicznym, ja jestem działem sprzedaży, więc przygotowanie oferty jak najbardziej mnie interesuje. Tak bym na to pytanie odpowiedział i tak je zamknął. Warto się zainteresować tym rozwiązaniem, też ze względu na koszty, tak to podsumuję. Wpadło jeszcze jedno pytanko, to udostępniam. A jak z pojemnością dysków, czy mogę backupować komputery z większymi dyskami niż pojemnością bym wykupił? Chodzi mi o to, czy CRU wykonuje backup sektor po sektorze, czy tylko backup wykorzystanego miejsca. Z tego, co ja wiem, z moich informacji backupuje sektor po sektorze dysk. Jeśli chodzi o same warianty jednostki CRU, to mamy różne warianty. Ja akurat teraz używam wariantu, który ma 3 dyski NVMe, każdy z nich o pojemności 512 giga, ale są też warianty 1 terabajtowe albo nawet więcej. Także do 4 terabajtów chyba no właśnie. Jeśli mógłby się do tego odnieść, ale już się odniosły. Także mamy nawet warianty do 4 terabajtów, ale backup jest wykonywany sektor po sektorze. Nie ma więcej pytań od Państwa. A nie, coś się pojawiło, sekundkę, już udostępniam. Śmiało, pytania. Jak się zachowa CRU, jak podłączymy go do innego komputera? To jest, myślę, ważne pytanie, a nie pojawiło się. No wiem, że się nie pojawiło, bo coś się wydarzyło. To ja je mówię na głos. Jak się zachowa CRU, kiedy podłączymy to urządzenie do innego komputera? To jeśli podłączymy CRU do innego komputera, to za pomocą programu DiskPart, przede wszystkim w pierwszej kolejności powinniśmy za pomocą programu DiskPart sprawdzić pojemność dysków, czy one są puste, czy już jakaś kopia zapasowa na nich jest. Bo jednostka CRU zostanie wykryta przez inny komputer, gdy na przykład dokonywaliśmy procesu przeprowadzania kopii zapasowych na jednym hoście. Nagle pożyczamy, nie wiem, koledze, tak kolokwialnie mówiąc, kolega bierze nam tą jednostkę CRU, podłącza do swojego hosta, ona zostanie wykryta, ale w pierwszej kolejności on powinien programem DiskPart zobaczyć, czy ta jednostka CRU jest na pewno wykryta. W programie DiskPart za pomocą polecenia disk możemy wyświetlić wszystkie dostępne dyski w naszym systemie i jeśli nam się tam pojawi nasz Salvador, no to mamy pewność, że został on wykryty. Natomiast może być sytuacja taka, że zobaczymy, że
dany dysk Salvadora, który w tym momencie mamy wybrany na naszej jednostce CRU, jest w trybie offline. W trybie offline, gdy będzie dysk naszego Salvadora, nie będziemy w stanie przykładowo za pomocą programu ListDisk wyczyścić go, usunąć z niego dane. On się musi przełączyć w tryb online i wtedy za pomocą polecenia clean będziemy mogli czyścić wszelkie dane na dysku. Także podsumowując to pytanie, nie powinno wystąpić żadnych problemów, Salvador zostanie wykryty, natomiast gdy my chcemy wtedy na tym drugim hoście, drugiej stacji roboczej przeprowadzać proces kopii zapasowych, powinniśmy te dyski sobie wyczyścić te dyski. I to się najczęściej dokonuje za pomocą programu DiskPart, ponieważ jest to wygodna forma i szybka, aby dane na tym dysku czyścić. Myślę, że w miarę wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanko. Możemy przejść do kolejnych. Kolejne pytanko. Jeśli takowe jeszcze są. Tak, wyświetliłam właśnie, Michał, ostatnie. Nie Może wiem. warto by było rozważyć rozwiązanie backupu do archiwizacji tylko wykorzystanych danych. Znaczy wyróżniamy w nomenklaturze backupów różne pojęcia, kopie przyrostowe, kopie całościowe. Jasne, w pewnych środowiskach się przydaje kopia zapasowa tego typu, która nam jakby backupuje tylko te dane, które zostały ostatnio stworzone, czy te najnowsze, tak? I backupuje tylko te, reszty nie rusza. I to jak najbardziej się w niektórych środowiskach przydaje, natomiast to wszystko zależy już od naszego podejścia, od naszej infrastruktury. W niektórych środowiskach... No, Piotrek, ja też dodam tutaj, bo jeżeli chodzi o Salvadora, tak, tutaj jest robiony backup dysku sektor po sektorze, tak jak to zostało powiedziane wcześniej. Natomiast jeżeli chcemy rozwiązania, tak jak tutaj jest wspomniana, archiwizacja tylko wykorzystanych danych, jakaś deduplikacja, jakaś kompresja danych, no to wtedy patrząc na całą paletę różnych rozwiązań, no to korzystamy z rozwiązań, które właśnie tą deduplikację, tą kompresję nam dają. Salvador jest rozwiązaniem, tak jak ja to powiedziałem na pierwszym moim slajdzie, z jednej strony bardzo prostym w koncepcji, ale przez tą swoją prostotę to jest jeden z ważniejszych czy mocniejszych punktów w ogóle tego rozwiązania, że to jest urządzenie, które podpinam do komputera i ono, bo całą tą konfigurację, którą Michał pokazywał, można zrobić na innym komputerze, a właśnie taką wersję agentless tylko podpiąć do komputera, który chcę backupować i się dzieje. To jest bardzo duża siła tego rozwiązania i jeżeli to jest dla nas istotne, to tak, to jest to rozwiązanie, a jeżeli mówimy o właśnie deduplikacji, jak mówimy o właśnie różnych innych sposobach backupu, no to korzystajmy z tego, co jest dostępne. To rozwiązanie, jego bardzo mocną stroną jest bardzo niski próg wejścia, taki techniczny, technologiczny, dlatego o nim też mówimy i dlatego żeśmy się zdecydowali Wam je pokazać, bo to jest właśnie ciekawe w tym rozwiązaniu i to jest fajne. Tak jak wspomniał Piotrek, jest niski próg wejścia, jeśli chodzi o aspekt techniczny, że nawet osoby mniej techniczne, które nie są zbyt mocno zaznajomione z tematyką backupów, sobie na pewno poradzą z obsługą tego rozwiązania w stosunkowo szybkim stopniu, przynajmniej powinny. Naprawdę obsługa tego rozwiązania jest bardzo, ale to bardzo prosta. Więc nas nie przytłoczy jako użytkowników olbrzymia ilość konfiguracji, różnych opcji konfiguracyjnych. Tutaj mamy naprawdę prawie że gotowca do przeprowadzania backupów, który jest prosty w swojej obsłudze. Okej. Jakieś tam jeszcze pytanka mamy? A, coś wpadło teraz, poczekajcie, chwileczkę, pan Dariusz wysłał pytanie, którego z jakiegoś powodu nie mogę wyświetlić, ale... Możesz przeczytać ewentualnie. Może przeczytajmy. Czy będę mógł uruchomić aplikację z backupu Salvadora na innym PC? Zakładam scenariusz, że psuje się moja podstawowa stacja robocza i szybko muszę podstawić inną, aby kontynuować proces. W momencie, gdy przeprowadzimy
kopię zapasową i chcemy przykładowo te aplikacje jak najszybciej uruchomić na innym hoście, to myślę, że z tym nie będzie najmniejszego problemu. Natomiast też zapytam Daniela, aby się upewnić. So Daniel, we have the following case. Question and the following case in the question. So for example, on one host, I have a few really important applications. I did backup of these applications. So can I will have possibility to run without any errors these applications on different hosts. So I did backup on one host of applications, and I need to run these applications on the different hosts without errors, for example, without problems. I cannot guarantee 100% of hardware changes would work, but I can say that if the BIOS language is similar, that means UEFI to UEFI or legacy to legacy, it would most likely work in a different hardware. That means you need to find a similar hardware, make it run once to see that it works. Once it works once, it will always work. But we cannot guarantee that 100% of all hardware in the world would work with this machine. So it depends of the infrastructure that we have. Yes, I think the biggest tip is, like I said, BIOS language. Most cases it works, but again, my job is to be completely honest. I cannot guarantee 100%, but most cases will work. Okay. Thank you very much for the answer. Także tak jak powiedział Daniel, to zależy oczywiście od naszej infrastruktury, ale przede wszystkim od typu BIOS, jaki mamy typ BIOS. Jak najbardziej możemy tego dokonać, natomiast nie mamy gwarancji, że to się odbędzie bez jakichś tam problemów, bez ewentualnych błędów. Okej. Jeśli masz tam jeszcze, Justyna, jakieś pytanka, to śmiało. Są jeszcze pytania, natomiast ja je tak może tylko krótko, już bez wyświetlania, bo już naprawdę nam ten czas się wymknął spod kontroli. Tak jest. To tutaj było ważne takie pytanie techniczne. Czy w wersji subskrypcyjnej po zakończeniu umowy zwracane są dyski do udzielającego subskrypcji? Tak, są zwracane. Dlatego trzeba porównać te ceny. To pytanie o koszty. I to chyba tyle. Ja bym tak zamknął tą sesję pytań, ponieważ mamy 12:30 już praktycznie i to już jest taki czas, że już widzę, że część osób ma kolejne być może w kalendarzu jakieś punkty, bo się osoby już rozłączają, także skończmy, myślę, w tym miejscu. Jeżeli chodzi o samo to rozwiązanie, to ja po naszym wydarzeniu deklaruję dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to przesłanie materiałów do tych osób, które były tutaj obecne na naszym wydarzeniu, nawet jeśli nie były do końca. Deklaruję przesłanie materiałów, te, które były pokazywane przeze mnie, to, co też pokazywał Michał w pewnej części mamy udokumentowane na filmach, filmy z tego całego procesu, także to też udostępnię i udostępnię. Koleżanka mi podpowiada, że automatycznie się wysyła e-mail z nagraniem do wszystkich tego właśnie wydarzenia, tego webinaru, ale też udostępnię ankietę i w tej ankiecie chciałbym też jakiś feedback od Was, z jednej strony o tym, o samym tym wydarzeniu, o tym jaki był odsłuch, jak było zorganizowane, a z drugiej strony też informacje takie merytoryczne. A w ankiecie też jedno z pytań będzie, czy jedna z opcji do zaznaczenia będzie, że chciałbym to urządzenie rzeczywiście przetestować, wypożyczyć i wystarczy w tej ankiecie rzeczywiście nam to zaznaczyć, a będziemy się kontaktować, żeby sobie taki termin tego wypożyczenia, tego urządzenia umówić. Także to ze swojej strony deklaruję. Jeszcze korzystając z okazji tak naprawdę, chciałbym, ktoś udostępnia już swój ekran i nie mogę udostępnić ja. Dlatego Michał, chyba Ty udostępniasz, a zależy mi, żeby jeszcze tutaj pokazać jedną rzecz. Przestałem udostępniać, oficjalnie kliknąłem nie udostępnię ekranu. I już się od razu stało. No właśnie. Już się od razu stało możliwe udostępnienie przeze mnie.
bo z tego miejsca chciałbym też wszystkich Państwa zaprosić na 2 nasze wydarzenia, które prowadzimy. Pierwsze to jest Network and Security Roadshow by Techniska, tak pełną nazwą, pełnym zdaniem. Najbliższy termin, który będzie miał miejsce, to jest 11-12 luty w Poznaniu, 11-12 lutego w Poznaniu. I to są 2 dni. Pierwszy jest właśnie związany z security, z cyber security, sieci przemysłowych, a drugi ogólnie z sieciami, z bezpieczeństwem i stabilnością ich działania. Serdecznie na to zapraszam, polecam to uwadze Waszej. A drugie wydarzenie, na które również bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, to jest CyberTech Tech Festival. W 2025 roku odbywa się to wydarzenie 27 do 29 maja w muzeum w Katowicach, Muzeum Śląskim. No i co, jeżeli bym miał tutaj parę słów powiedzieć, takich, żeby Państwa zainteresować, jest to wydarzenie, w którym mamy, w zeszłym roku było 5 sal, w każdej się dzieją prelekcje, warsztaty dotyczące cyberbezpieczeństwa, gry i naprawdę jest z czego wybierać, można dużo wartościowych informacji i doświadczeń z tego wydarzenia dla siebie wziąć. Zapraszam. Tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o sam ten webinar, w którym mamy przyjemność teraz uczestniczyć, to jest z naszej strony tyle, co mieliśmy przygotowane. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za pytania. Będziemy w kontakcie, choćby przez to, że będą te materiały z naszej strony przesyłane, bądźmy w kontakcie przez to, że wypełnicie też dla mnie i dla nas te ankiety, które będę udostępniał. I z naszej strony to wszystko. Michał, Justyna, potwierdzacie? Tak, potwierdzamy. Z naszej strony to wszystko, także dziękujemy Państwu za uwagę, za udział w dzisiejszym webinarze i pozostajemy w kontakcie. Także wszystkiego dobrego i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Dziękujemy. Yeah, and thank you, Daniel, for your time, for participating in our today webinar. Thank you very much, Daniel. It was It was my a pleasure. pleasure, and thank you, everybody. Thank you very much. Dziękujemy. Bye, guys.